połowie 1999 roku dwóch niemieckich biznesmenów z Bochum postanowiło założyć własne studio. Ich celem było stworzenie uniwersalnego i prostego w użyciu silnika gry, dzięki któremu nawet mało doświadczony deweloper mógł, za odpowiednią opłatą, stworzyć własną grę dowolnego gatunku. Studio ochrzczono nazwą Code Cult, a ich wymarzony engine nazwano Code Creatures. Krótko po powstaniu Code Cult zwróciło na siebie uwagę innego studia z Bochum – Piranha Bytes. Twórcy z Piranii byli wtedy u kresu produkcji swojej własnej gry – Gothic, a dzięki przyłączeniu się do grupy Fenomedia i przypływu gotówki w pierwszym kwartale 1999 roku zaczęli snuć plany na kolejne projekty. Technologia, którą oferował Code Cult, spodobała się Piraniom tak bardzo, że 2 czerwca 1999 roku wykupili całe studio za sumę 60 000 marek. Następnie zaczęli planować prace, które ruszyłyby w momencie ukończenia Code Creatures. Powstała w ten sposób gra miałaby korzystać z pełnych możliwości silnika. Krótko po zakupie studia niemieckie media opublikowały serię artykułów i wywiadów z jednym z założycieli Piranha Bytes, Tomem Puckim, który wypowiadał się głównie o technologii Code Cult, posługując się frazami takimi jak najlepsza grafika czy rewolucyjne efekty graficzne. W międzyczasie na stronie internetowej Piranii pojawiło się wiele ofert pracy. Piranha Bytes poszukiwała zaangażowanych członków nowego zespołu do pracy nad grą akcji w 3D, podczas gdy główny zespół kończyłby pracę nad Gothiciem. O grze nic więcej nie było wiadomo aż do grudnia 1999 roku, kiedy to serwis Games Zone opublikował 4-stronnicowy artykuł o grze Gothic. Na końcu artykułu można znaleźć fragment o nieujawnionym projekcie. Wspomniano, że zespół Piranha Bytes ma w planach produkcję FPS-a w 3D. Owa gra, wówczas jeszcze nie posiadająca nazwy, miała oferować w pełni zniszczalny teren i budynki. Według Toma Puckiego funkcja ta była już gotowa, ale wymagała jeszcze odrobiny pracy. Jego zdaniem, dysponując odpowiednio ciężkim wyposażeniem i odrobiną cierpliwości, można dokopać się do jądra ziemi. Krótko po wejściu w nowy rok niemiecki PC Joker napisał: po premierze Gothica gracze mogą oczekiwać kolejnej gry. Pierwszoosobowego shootera z technologią o wiele bardziej zaawansowaną od tej użytej w Quake'u 3. O tytule roboczym gry dowiadujemy się dopiero w rocznym raporcie Fenomedii dla roku 1999, który głosi następująco: Piranha Bytes prowadzi intensywne prace nad kolejną grą o tymczasowej nazwie Cerberus. Jednak rzeczywistość była zupełnie odmienna. Bardzo szybko okazało się, że na tak ambitny projekt, jakim był Cerberus, w tamtym momencie brakowało firmie zasobów. Gothic, nad którym Pirania pracowała w pocie czoła od prawie 3 lat, wciąż był nieukończony i wszystko, co nie było z nim związane, musiało zostać przesunięte na dalszy plan. Projekt Cerberus, który miał być głównie demem technologicznym silnika Code Creatures, zostaje porzucony w roku 1999. Sam silnik Code Creatures, podobnie jak gra Gothic, był jeszcze daleki od ukończenia i zwyczajnie nie był wystarczająco stabilny, aby tworzyć na nim pełnoprawną grę. Dopiero w 2001 silnik Code Creatures udało się doprowadzić do stanu, w którym mógł zostać zaprezentowany szerszej widowni na targach ECTS. Na tym ujęciu przedstawiono małe, lecz pełne szczegółów jezioro, otoczone terenem zarośniętym realistycznie symulowaną trawą. To samo demo technologiczne już kilka dni później było chwalone przez media nie tylko niemieckie, ale również międzynarodowe. Przykładowo GameSpot napisał: niemiecka firma Code Cult ma w rękach silnik 3D zdolny do renderowania ponad 300 000 poligonów na jednym obrazie. Firma zaprezentowała swoją technologię na stanowisku NVIDII, ukazując wyboisty krajobraz pokryty gęstą trawą, powiewającą na wietrze obok gęsto liściastych drzew. Niemiecki PC Games
Code Cult pracuje nad bardzo ambitnym projektem, będącym pierwszym profesjonalnym zestawem narzędzi deweloperskich służących do tworzenia gier. Pierwsze demo graficzne Code Creatures spowodowało takie zamieszanie na ECTS, że sam Peter Molyneux i jego koledzy z Lionhead i Raven Software przyszli zobaczyć dzieło niemieckich programistów, którym byli wielce zaskoczeni. Sukces odniesiony na ECTS spowodował, że jeszcze w tym samym miesiącu magazyn PC Action przeprowadził szczegółowy wywiad z zespołem stojącym za Code Creatures, którego liczebność rozrosła się do 13 programistów. Wywiad dotyczył zarówno omówienia samej technologii silnika, jak i modelu finansowego Code Creatures. Przy zakupie licencji na silnik otrzymałbyś SDK, zawierający zaawansowany edytor świata, w którym poza edycją terenu dało się również animować postaci lub efekty cząsteczkowe. Silnik miał też posiadać własny język programistyczny wraz z dokumentacją, która obejmowała opis wszystkich interfejsów silnika oraz poradniki opisujące, jak go poszerzyć za pomocą własnych pluginów. Also es gibt drei Lizenzmodelle. Die Engine besteht ja aus dem Software Development Kit, das heißt eben die 3D Engine und der Script Part und aus dem Game Development Environment. In der Community Edition, die kostet nichts, kannst du mit dem Editor erstmal selber rumbasteln. Das ist einfach dazu da, damit die Leute damit ein bisschen rumprobieren können. Dann gibt es eine Professional Edition. Die Professional Edition fängt bei $29.000 an und mit $29.000 hast du All-Inclusive. Das Einzige, was du zukaufen musst, sind eben Support Packs. Ja? Du musst ja auch einen Support bekommen. Das fängt an mit E-Mail. Zum Schluss kannst du ihn noch in der Badewanne dann anrufen. Das kostet dann aber eine Menge. Pod koniec wywiadu szef marketingu Stefan Heinemann wspomina nową grę od Piranha Bytes. Część zespołu pracuje już nad grą science fiction, o której nie mogę jeszcze wiele mówić. Piranha Bytes powoli wychodziło na prostą. Gothic, którego premierę przekładano już kilkukrotnie, stanowił ogromną stratę pieniędzy dla wydawcy Egmont Interactive. Po tym, jak Piranie nie wyrobiły się z kolejnym deadline'em, zaplanowanym na święta Bożego Narodzenia roku 2000, postanowił dać im ostatnią szansę. Gra musi zostać skończona w ciągu 3-4 miesięcy, inaczej Egmont zdecyduje się zerwać kontrakt. Okres ten musiał wystarczyć programistom na zaimplementowanie wszystkich dialogów, postaci, nieukończonych mechanik i całej fabuły gry. Aby to osiągnąć, zespół musiał pracować od 80 do 120 godzin tygodniowo. Jak można sobie wyobrazić, tyle nieustannej pracy w tak krótkim czasie pozostawiło w grze wiele niedociągnięć. Dlatego niewiele po premierze Gothica pojawił się wśród deweloperów pomysł, jak naprawić wszystkie błędy. Po wyjściu gry miało powstać rozszerzenie, mające na celu poprawienie wszystkich niedoskonałości i dodanie do gry tego, na co zabrakło czasu w oryginale. Lecz reszta zespołu po 4 latach pracy miała już dosyć Gothica i chcieli skupić się na czymś innym. Wtedy właśnie przypomnieli sobie o niezrealizowanym projekcie gry FPS. Oryginalny koncept ambitnej gry z w pełni zniszczalnym terenem został porzucony na rzecz bardziej tradycyjnego shootera w klimatach science fiction z dużym naciskiem na fabułę. W ten sposób powstała idea FPS-a znanego do dziś jedynie jako Der Shooter. Tak oto w maju 2001 Piranha Bytes zostało podzielone na 2 zespoły. Zespół pierwszy pod wodzą Stefana Newella i Aleksandra Brüggemana zaczął pracę nad dodatkiem o tymczasowej nazwie Gothic Sequel. Natomiast drugi zespół, prowadzony przez Mike'a Hogge i jego długoletniego przyjaciela Bjorna Pankratza, zajął się tworzeniem obiecanej strzelanki science fiction, do której chciał wykorzystać silnik Code Creatures. W ciągu kolejnych 5 miesięcy pracującemu w tajemnicy zespołowi udaje się ułożyć koncept skupionej na fabule gry FPS. Niestety praca ta poszła na marne, gdyż w 2001 ostatecznie padła decyzja o porzuceniu projektu. Gdy firma matka oraz dosyć mały wówczas wydawca, austriacka firma Jowood, zawarli umowę, w której zobowiązano się stworzyć drugą część Gothica. Praca nad strzelanką została porzucona. Wspomniany wcześniej dodatek stał się grą Gothic 2, a podzielone zespoły wkrótce złączono. Dotychczasowe owoce pracy nad Gothic Sequel nie przypadły deweloperom do gustu.
szczególnie Mike'owi Hoge, więc w 2001 Pirania zaczęła pracować nad nowym Gothikiem niemalże od samych podstaw. Jednakże ostatni gwóźdź do trumny FPS-a od Piranii został wbity w kwietniu 2002, gdy odnaleziono w szacunkach finansowych firmy matki Phanomedia AG pewne niezgodności, co poskutkowało drastycznym spadkiem na wartości udziałów firmy, postępowaniami prawnymi oraz ogłoszeniem przez firmę niewypłacalności. Dla Piranii, ciężko pracującej nad Gothic 2, mogło to oznaczać koniec studia. Aby temu zapobiec, krótko po skandalicznym odkryciu założono firmę Pluto 13 GmbH, która wykupiła całą własność firmy Piranha Bytes. Aczkolwiek podfirma Code Cult nie wchodziła w skład zakupu. Tamtejsza kadra kierownicza postanowiła założyć własną firmę o nazwie H2 Labs Creative Research, która wykupiła Code Cult, by nie pójść na dno razem z firmą matką. Od tej pory drogi Piranha Bytes i Code Cult rozeszły się. Podczas gdy Piranie kontynuowały pracę nad nowym Gothiciem, nowo powstałe Code Cult starało się ukończyć swój silnik. Pirania nie miała już pożytku z silnika, ponieważ straciła do niego prawa, a jako że była już wystarczająco zajęta produkcją Gothica 2, shooter odszedł w zapomnienie. I jeszcze przed rozdzieleniem od Piranii Code Cult zdołało wydać benchmark Code Creatures, który szybko stał się popularnym narzędziem do sprawdzania wydajności komputerów osobistych. Oprócz zespołu Code Cult, wkład w ten program miał również Piranha Bytes. Po kilku miesiącach problemów spowodowanych ogłoszeniem upadłości firmy matki, silnik zostaje zaktualizowany do wersji DirectX 9, lecz i to nie wystarczyło. Nieukończona technologia Code Cult zaczęła się starzeć. Dodatkowo po separacji firmie zaczęły się kończyć fundusze. Ostatnią oznaką życia była współpraca z konsorcjum Siemens w lutym 2003 nad symulacją kolei magnetycznej Transrapid Shanghai. Krótko potem firmę opuściło kilku ważnych programistów. Słuch o Code Cult i Code Creatures zaginął na kilka lat. H2 Labs Creative przemianowano na Wallaroo Entertainment w 2005, natomiast w 2008 firmę całkowicie zlikwidowano. Na silniku Code Cult nigdy nie wydano żadnej gry, a projekt Cerberus czy Shooter nigdy nie ujrzały światła dziennego. W roku 2008 Ralph Marcinczyk, pracujący wcześniej nad pierwszą i trzecią częścią Gothica oraz pierwszym Ryzenem, publikuje na swoim blogu 2 wczesne szkice z projektu science fiction od Piranha Bytes, tworzonego dla demonstracji silnika Code Cult. Wedle autora blogu szkice sięgają do roku 1999. 2 lata później, w 2010, Ralph publikuje na swoim blogu 2 kolejne szkice postaci oraz 4 broni. Pierwszy rysunek posiada nawet dopisek Cerberus, 20 grudnia 1999. Autentyczność szkicu została potwierdzona przez wiarygodne źródło. Szkice pozwalają nam sobie wyobrazić, jak wyglądało uniwersum pierwotnego projektu Cerberus. Postać na szkicu jest podpisana John Doe, co może oznaczać, że przedstawiał on jedynie ogólny koncept wyglądu bohaterów oraz ich ubioru i ogólnego stylu artystycznego, nie zaś konkretną osobę pojawiającą się w grze. Broń trzymana przez tę postać pojawia się również na drugim szkicu, razem z rysunkiem karabinu, pistoletu oraz kuszy z podłużną kolbą. Pod drugim postem Ralph wspomina również, że gra pierwotnie była pierwszoosobową strzelanką o epickich proporcjach, a jej tematyką była inwazja obcych. Pomysł na ten wątek Piranie wykorzystały później w sci-fi shooterze. W opublikowanym niedawno 5-częściowym artykule o serii Gothic dziennikarz serwisu GameStar Martin Dietrich przeprowadził wywiad z projektantem tych gier, Michaelem Hoge. Zapytany o projekt shootera, rozwinął nieco temat scenariusza. Pomysł był taki, że przez inwazję obcych cały świat został odcięty od energii elektrycznej. Ludzkość została podzielona, formując własne enklawy. Pierwotnie na potrzeby shootera powstał także model kanionu, dla którego znaleziono zastosowanie w dodatku Noc Kruka. Jak wspomina level designer Sasha Henrichs w wywiadzie z 2011, pustynny kanion był prototypem dla innego projektu,
nad którym pracowaliśmy krótko po wydaniu pierwszego Gotika. Jednakże projekt nigdy nie został ukończony, więc aby nie wyrzucać do kosza całego nakładu pracy, postanowiłem zaimplementować Canyon w nowym świecie gry. Model Canyonu, wyświetlony jeszcze na silniku Code Creatures, był widoczny dla zwiedzających targi E3 w 2002. Na screenshocie z sekcji technologii na dawnej stronie Code Cult można ujrzeć nieznaną część kanionu na pustyni podpisaną Code Creatures E3 Demo 2002. Po porównaniu tekstur można spokojnie stwierdzić, że to ten sam kanion znajdujący się w Nocy Kruka. Dowód na to, że kanion w Gothicu był pierwotnie częścią czegoś większego, znajduje się w topologii poziomu w grze. Po usunięciu masywów skalnych można stwierdzić, że jego granice sięgały poza obecny grywalny obszar. Wielu z Was zapewne pamięta słynny easter egg w postaci zardzewiałego wraku samochodu i ukrytej wiadomości, znajdujących się właśnie na szczycie kanionu. Nie wiadomo, czy model wraku również pochodzi ze strzelanki sci-fi, lecz swoim starym, pordzewiałym wyglądem wpisywałby się w postapokaliptyczny klimat anulowanej gry. Jako ciekawostkę mogę również dodać, że na stronie Code Cult znajdował się niegdyś screenshot z edytora silnika, na którym była widoczna żeńska postać. Obrazek zachował się w dosyć niskiej rozdzielczości, lecz i tak można zauważyć, że postać ta z grubsza wpasowuje się w styl Cerberusa, czy późniejszego sci-fi shootera. Niestety, ponownie nie wiemy, czy mamy do czynienia z faktyczną bohaterką przygotowywanej gry lub jedynie z testowym modelem silnika gry. Czy z dwoma naraz? Z wiarygodnych źródeł wiemy, że wśród kilku lokacji testowych stworzonych dla projektu Cerberus znajdowała się także dżungla. Co ciekawe, jest ona wspomniana w plikach z Code Creatures Benchmark, dokładniej w demo.ini, w którym widnieje nazwa Jungle Scene, wraz z komponentami takimi jak rośliny, drzewa czy korony drzew. Niemniej żadna z tych rzeczy się nie zachowała. Bardziej spostrzegawczy z Was zapewne zauważyli, że w wywiadzie PC Action z Code Cult przez moment widoczny jest kanion otwarty w edytorze Code Creatures. Największą ciekawość budzi znajdujące się na środku ekranu skrzydlate stworzenie, którego nazwa jest widoczna w lewym górnym rogu. Czy tutaj jest napisane Dragon? Czy jest jakaś szansa, że to ten sam model smoka użyty w Gothic 2? Już na pierwszy rzut oka widać wiele różnic. Na przykład odmienną liczbę rogów, czy zupełnie inną teksturę, która nie znajduje się w drugiej części Gothica. Z biegiem okoliczności pierwszy render ognistego smoka został jednak stworzony już 21 listopada 2001 roku, a więc niecały miesiąc po anulowaniu projektu. Czy oznacza to więc, że koncept smoków został pierwotnie zaczerpnięty z shootera? Nie wydaje mi się. Jednakże wymienienie się teksturami i modelami pomiędzy Piranha Bytes i Code Creatures nie było w tamtym okresie niczym nadzwyczajnym. Przykładowo, Code Creatures Benchmark wydany w 2002 posiada kilka tekstur, które zostały użyte w Gothicu 2, choć w niższej jakości. Gra, nad którą Piranha Bytes pracowało przez 5 miesięcy w 2001 roku, miała być pierwszoosobową strzelanką w 3D, mocno skupiającą się na fabule osadzonej w tematyce sci-fi, z odrobiną postapokaliptycznej wizji świata. Niemniej, przez cały ten czas gra nie weszła w fazę produkcji. Projekt Cerberus nigdy nie doczekał się grywalnego prototypu czy wersji alfa. Chociaż dla późniejszego shootera sci-fi opracowano szereg grafik koncepcyjnych oraz surowy zarys fabuły. Ostatecznie obie gry składały się wyłącznie z paru testowych lokacji opartych na niedokończonym silniku Code Creatures, a także z kilku modeli i tekstur. Cerberus, jak i Der Shooter przeminęły, zanim miały szansę powstać. Pomimo tego, że rozpad zespołu deweloperskiego oraz upadek firmy matki mogły być końcem projektu, prawdziwy powód, przez który nie został on nigdy sfinalizowany, choćby na innym silniku i pod nową nazwą, był zupełnie inny. Jak twierdzi Martin Dietrich, parafrazujący słowa Mike'a Hogge, enklawy ze świata gry koniec końców niewiele różniły się od obozów z Gothica 1. Ostatecznie pomysł nigdy nie został zrealizowany.
prawdopodobnie przez wiele podobieństw do poprzedniej gry. Nawet jeśli Piranie nie zrealizowały swojego pomysłu na strzelankę pierwszoosobową, to poszczęściło im się w kwestii tematyki science fiction. Elex o tytule roboczym Project Evolution, nad którym prace zaczęły się jeszcze przed premierą Ryzena 3 w 2014, został wydany pod nadzorem kreatywnym Bjorna Pankratza w październiku 2017. Elex rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie science fantasy na mapie sięgającej 9 km². Do dziś gra zebrała średnią ocenę 7 na 10, a jej sprzedaż wyniosła około 500 000 kopii na całym świecie. Jeszcze przed jej wydaniem Piranha Bytes zaczęło ubiegać się o dotacje z programu Creative Europe na stworzenie Elexa 2, biorąc pod uwagę relatywny sukces Elexa wśród graczy oraz fakt, że jego druga część jest w drodze, wygląda na to, że Piranii w końcu poszczęściło się z settingiem science fiction. Na koniec zostawię Was z artykułem z 8. wydania GameStar z 2015, a dokładnie z artykułem o nazwie Elex – od easter egga do eposu. Pomysł na Elexa wywodzi się z 2 easter eggów. Na przykład w jednej z pierwszych gier z serii Gothic miała znajdować się sekretna baza ze Star Treka ukryta poza granicami świata. Drugim easter eggiem był zardzewiały wrak samochodu w kanionie poza grywalnym obszarem gry. Tylko jeden z nich udało nam się zrealizować. Były to niewinne żarty, ale już wtedy dało nam to pomysł na połączenie świata fantasy z nowoczesnymi czy futurystycznymi technologiami. To właśnie stara się zrobić Elex, lecz na znacznie większą skalę.